Cześć, dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Witam Cię serdecznie w wietrzny dzień na działce, w ogródku. Sezon działkowy rozpoczęty, a z nim odnawianie mebli działkowych. I tutaj dostałam takie ciekawe zadanie odnowienia skrzyni ogrodowej, właściwie nie odnowienia, a po prostu pomalowania. I ta skrzynia została wstępnie zaimpregnowana preparatem, dzięki któremu drewno może stać na zewnątrz. Wybrałyśmy kolor vintage. Jest to kolor farby La Pajarita, która jest przeznaczona na zewnątrz. Jeśli interesujesz się troszkę farbami kredowymi, to wiesz, że są to farby do malowania mebli wewnątrz, czyli wewnątrz pomieszczeń, meble użytkowane na co dzień. Natomiast ta jedna wyjątkowa farba z La Pajarity ma typowe przeznaczenie na zewnątrz, do mebli ogrodowych, do ławek, do mebli, które są wystawiane na działce, w ogrodzie, na zewnątrz. Do malowania skrzyni użyłam specjalnych pędzli do farb kredowych. Są to pędzle z linii Blue, czyli takie niebieskie. Jest to włosie syntetyczne i ja ich użyłam nie bez powodu. Dlatego, że właścicielka skrzyni lubi minimalistyczne klimaty i lubi takie powłoki gładkie. Jeżeli chciałabym tą skrzynię wystylizować na taki styl vintage, to użyłabym zupełnie innego pędzla o grubszym włosiu i użyłabym innej techniki malarskiej. Tutaj moje zadanie było bardzo proste. Miałabym po prostu na gładko i dokładnie pomalować skrzynię. Zajęłam się tutaj też jej brzegami, mimo że środka miałam nie malować. To jest miło otwierać taką skrzynię, kiedy mamy również dobrze i równo wykończone brzegi. Po nałożeniu pierwszej warstwy zwykle jest tak, że odsłaniają się jakby takie elementy, które wymagają jeszcze poprawek. Farba schnąc, kurczy się i pozostawia takie miejsca, które wymagają ponownego malowania. Ja zawsze zwykle używam 2 cienkich warstw, mimo że za pierwszym razem jestem już zadowolona z krycia farby. 2 cienkie warstwy to jest pewność tego, że ten przedmiot będzie nam długo służył, zwłaszcza w przypadku takich przedmiotów jak skrzynia do przechowywania narzędzi w ogródku na zewnątrz. Mamy tutaj właśnie ogródek, który jest, że tak powiem, w trakcie budowy i jest bardzo rozwojowy, także zakładam, że tych narzędzi może troszkę przybyć. Skrzynia będzie używana na co dzień do przechowywania, ale również będzie używana do tego, żeby sobie na niej na przykład wygodnie usiąść. Są do niej specjalne poduchy. Będzie też używana do tego, żeby jeżeli spotka się kilka osób, można było wykorzystać ją jako siedzisko. Druga warstwa farby to już jest dużo łatwiejsze zadanie, również nakładam ją na gładko i w momencie, kiedy kładę drugą warstwę farby, nie wiem, czy zauważyłaś, ale kiedy skończyłam malować tylny element, to przedni był już suchy. Widać w kolorze, że ta druga warstwa jest na początku jaśniejsza, a potem ten kolor się odrobinkę pogłębia. To, co jest ciekawe w tej farbie, czym ona różni się od zwykłej farby kredowej? Ja zauważyłam, że ta farba przede wszystkim w dotyku jest taka bardziej ceramiczna, nie aż tak bardzo krucha i matowa. I bardzo ciekawe jest też to, że tej farby dodatkowo nie trzeba lakierować. Czyli ona nie wymaga dodatkowego wykończenia, lakierowania, woskowania. Tak jak pomalujesz swoje meble ogrodowe, tak Ci będą służyły przez sezon letni i zimowy. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie ciekawy, inspirujący do zmian na zewnątrz, w ogrodzie i na działce. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę i pozdrawiam. Takich filmików pewnie nagram więcej. Zajrzyj do mnie na media społecznościowe. Miłego dnia. Pa!